Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy domową białą kiełbasę. Tak zrobiona kiełbasa jest dużo smaczniejsza od tej, którą zwykle kupujemy w sklepach. Można ją podać tradycyjnie z barszczem, podsmażoną lub zapiekaną z cebulą. Najpierw przygotuję jelita wieprzowe. Mam nieco ponad 2 metry jelit o średnicy około 28 mm. W misce przygotowałam zimną wodę. Moje jelita są konserwowane solą i muszę je dobrze wypłukać. Wkładam jelita do zimnej wody, żeby się dobrze namoczyły. Odstawiam na bok. Na 1 kg mięsa potrzebuję 2 ząbki czosnku, 15 g soli kuchennej, 1 łyżeczkę majeranku i 3/4 łyżeczki pieprzu. Czosnek można przecisnąć przez praskę lub zetrzeć na drobnej tarce. Do białej kiełbasy dodajemy świeży czosnek. Nie używajmy czosnku suszonego. Do czosnku wsypuję sól i robię czosnkową pastę. Dodaję pełną łyżeczkę majeranku i niepełną łyżeczkę pieprzu. Ilość przypraw można dostosować do własnego gustu. Odstawiam na bok. Białą kiełbasę będę robić z 3 rodzajów mięs. Mam przygotowane 400 g łopatki, 400 g karkówki i 400 g boczku. Mój boczek jest dobrze przerośnięty mięsem. Mięso będę mielić na 2 sitkach. Łopatkę i karkówkę zmielę na sitku o średnicy 3 mm. Natomiast boczek zmielę na sitku o średnicy około 8 mm. Przed mieleniem mięso potnę na mniejsze kawałki. Mięso mam już zmielone. Jeżeli trafią się bardzo chude kawałki mięsa, można dodać około 50 g zmielonej słoniny. Przygotuję osłonki, które ładnie namokły w wodzie. Teraz trzeba je przepłukać zimną wodą. Otwieram koniec jelita i wlewam do środka wodę. Woda delikatnie przechodzi przez jelito. Jeżeli jelito jest skręcone, trzeba łagodnie przekręcić, żeby woda mogła przepłynąć. Drugi raz wlewam wodę. Teraz woda przepływa swobodnie przez jelito. Wypłukane jelito odkładam na talerz. Na koniec płukam jelita w czystej wodzie.
Osłonki mam już przygotowane. Do 1 kg mięsa dodaję 100 ml zimnej wody i przygotowane wcześniej przyprawy z solą. Ręką wyrabiam masę mięsną. Po kilku minutach mięso robi się gęste i kleiste. Masa gęstnieje i trudniej ją wyrabiać. Wyrabiam przez około 10 do 15 minut. Mała ilość masy wyrabia się krócej. Mięso mam już przygotowane. Teraz trzeba napełnić jelita. Można to zrobić nadziewarką do kiełbas. Ja mam maszynkę do mięsa i pomocnika, który będzie kręcił korbą. Przez lejek wypuszczamy trochę mięsa, które zabezpieczy jelito przed rozerwaniem. Delikatnie naciągamy osłonkę na lejek. Zawiązuję na końcu supełek. Powoli napełniamy jelito. Jeżeli blat będzie lekko wilgotny, kiełbasa będzie się swobodnie przesuwać po powierzchni. Kiełbasę napełniamy średnio ściśle, tak żeby można było podzielić ją na małe kiełbaski. Mięso jest już w jelitach i teraz trzeba zawiązać końce. Dzielę mięso na małe kiełbaski. Ja zwykle robię część większych i część mniejszych. Delikatnie rozsuwam mięso w jelicie i przekręcam. Biała kiełbasa jest już gotowa. Zostawiam ją w lodówce na kilka godzin lub na noc. Po kilku godzinach można sparzyć kiełbasę. Każdą kiełbasę nakłuwam w 2 miejscach wykołatką. Można tego nie robić, ale ten krok zabezpiecza przed pękaniem. Tak przygotowane kiełbasy będę parzyć w temperaturze 75 do 80 stopni Celsjusza przez 25 do 30 minut. Ja będę parzyć w wodzie, ale można też parzyć w ugotowanym barszczu. Do wody wrzuciłam 3 liście laurowe i kilka kulek ziela angielskiego. Dodaję trochę soli. Ogień pod garnkiem jest minimalny. Pozostałe kiełbaski zapakowałam w woreczki i włożę do zamrażarki. Dzień przed wykorzystaniem wyjmę z zamrażarki i włożę na noc do lodówki. Dzięki temu będą się rozmrażać bardzo powoli. W czasie gotowania pilnuję, żeby kiełbasa była całkowicie zanurzona w wodzie lub barszczu. Sparzone kiełbasy wyjęłam na talerz i zobaczymy, jakie są w środku. Tak wygląda kiełbasa w środku. Jak widać, jest soczysta z dużą zawartością mięsnego soku i tłuszczu. Jest naprawdę smaczna, o wiele lepsza niż te kupowane w sklepach.
Pyszna, domowa, biała kiełbasa, którą możemy przygotować na święta wielkanocne, ale nie tylko. Możemy ją podać z podsmażoną cebulą lub w białym barszczu. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.